No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się systemem niskiego napięcia, czyli akumulatorami niskonapięciowymi 12, 16 i więcej woltowymi. Także oglądajcie. Dzisiejszy materiał jest znowu dedykowany głównie dla nowych użytkowników, których ostatnio bardzo dużo przybyło i będziemy takie materiały powtarzać bezwarunkowo co roku, z tego względu, że ilość użytkowników i ludzi zainteresowanych elektromobilnością rośnie bardzo szybko. I przypominam, że samochodów elektrycznych jest już ponad 100 000. Wtedy, kiedy ja zaczynałem przygodę z elektromobilnością 5 lat temu, nie było ich nawet jeszcze może 1000. Więc ta ilość ludzi, którzy już są w elektromobilności, ilość ludzi, którzy się interesuje elektromobilnością rośnie bardzo, bardzo szybko. I pojawia się bardzo dużo pytań o rzeczy, na które już żeśmy udzielali odpowiedzi, ale tak, przede wszystkim zmieniają się czasy, zmienia się trochę technologia, a dodatkowo pewnie tak samo jak mi nie chce się czasami szukać materiałów sprzed 5 lat na innych kanałach, Wam też niespecjalnie się chce. Dlatego odświeżamy materiał na temat akumulatorów 12V i ogólnie systemu niskiego napięcia w samochodzie elektrycznym. Po co on w ogóle jest? Bo to jest najważniejsze pytanie. Wielu z Was zadaje takie pytanie, zresztą pod naszymi filmami też się takie pytania pojawiają. Po co w ogóle w samochodzie elektrycznym, który ma taką baterię jak tutaj, która stoi koło Wiktorii, która ma na przykład, akurat w tym wypadku 50 kWh, po co nam jeszcze taka mała bateryjka 12V, która i tak przecież pobiera energię z tej dużej baterii. No więc jest dużo takich rzeczy, które determinują to, moje ulubione słowo, czyli powodują, że jest potrzebne takie właśnie dodatkowe źródło zasilania, taki bufor w samochodzie elektrycznym. Przede wszystkim, co może Was całkowicie zaskoczyć, ten akumulator jest nam absolutnie potrzebny do rozruchu pojazdu. Po to, aby uchronić baterię wysokiego napięcia przed niepotrzebnym zużywaniem energii, ten samochód w momencie wyłączenia rozłącza feed, czyli zasilanie baterii wysokiego napięcia. Tak? Czyli otwierają się kontaktory, nie ma przepływu wysokiego napięcia i wszystkie systemy ulegają uśpieniu. Natomiast one cały czas są zasilane w tym trybie uśpienia właśnie z tej baterii buforowej 12, 16, 14 woltowej. I w momencie, kiedy wsiadamy do tego pojazdu, kiedy go uruchamiamy, akumulator 12V zapewnia nam możliwość ponownego zamknięcia kontaktorów wysokiego napięcia i udostępnienia nam energii właśnie z tej dużej baterii. Tak, i wtedy z tej dużej baterii po przetworzeniu przez konwerter DC do DC energia znowu trafia do naszego bufora i jest on doładowywany. I tak to właśnie w skrócie działa. Czyli ta bateria, bez tej baterii, gdyby jej nie było, nie bylibyśmy w stanie tego samochodu uruchomić i tak to jest skonstruowane. Dodatkowymi funkcjami, jakie spełnia ten akumulator, bateria, w kwestii terminologii, wielu z Was mnie upomina i niestety ja tutaj często posługuję się językiem potocznym, natomiast faktycznie to wszystko, co zbiera energię, powinno być akumulatorem. Tak? Czyli to jest akumulator wysokiego napięcia, to jest akumulator niskiego napięcia i w polskim języku wydaje mi się, że tak się powinno poprawnie to nazywać, natomiast my używamy języka powszechnego i tutaj na warsztacie też mówimy na to bardzo często bateria. Aczkolwiek my w tym naszym wewnętrznym języku elektromobilności na dużą baterię mówimy bateria, nie akumulator, a na to mówimy bardzo często akumulator. I tak się po prostu przyjęło. Więc ten akumulator niskonapięciowy pełni jeszcze taką funkcję buforową, czyli on magazynuje energię właśnie z tej dużej baterii, z konwertera DC do DC, po to, żeby zasilić nadmierne piki zapotrzebowania energetycznego. Tak, samochody elektryczne, szczególnie takie jak Tesla, czy takie bardziej rozbudowane, które mają dużą ilość ekranów, zaawansowane komputery, one mają bardzo duże wymagania energetyczne. I czasami zdarzają się po prostu takie piki, które mogą być nie że zabójcze dla konwertera, ale mogą na przykład spowodować, że nie wiem, konwerter nie obsłuży tego. Jest to mało prawdopodobne, ale właśnie ten akumulator ze swoją mocą i wytrzymałością zapewnia obsłużenie takich pików zapotrzebowania na energię w systemie niskiego napięcia. I po prostu nie ma czegoś takiego, że nagle nam gaśnie ekran, albo nie wiem, nie chce nam się otworzyć drzwi, czyli po prostu system nam nie odcina zasilania niektórych systemów. Mamy to zasilane cały czas z tego akumulatora i po to jest jego dodatkowa rola. Natomiast rolą chyba najważniejszą z perspektywy użytkownika i bezpieczeństwa użytkownika jest sytuacja wypadkowa. Więc żeby lepiej zrozumieć, to może fajnie byłoby, gdybyśmy sobie weszli do Penthouse'a w Tesla Model 3, albo może pokażę Wam jedną rzecz. O, tutaj mamy tych rzeczy bardzo dużo zresztą. Zobaczcie, to jest nasz wąż, którego budujemy z bezpieczników pirotechnicznych. Są to wystrzelone bezpieczniki pirotechniczne. Te bezpieczniki pirotechniczne powodują dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że przede wszystkim w ogóle odcinają nam wysokie napięcie, czyli w momencie uderzenia samochodu z odpowiednią siłą, system SRS reaguje tak, że oczywiście w sytuacji, kiedy jest to potrzebne, kiedy ktoś się akurat znajduje na siedzeniu, to wystrzeli nam poduszkę, ale dodatkowo rozpina nam wysokie napięcie i rozdziela baterię na mniej
na bardziej bezpieczne, jakby dwa segmenty po 200 V na przykład w przypadku Tesli. I wtedy wszystko, co się dzieje zaraz po tym momencie wystrzelenia właśnie tego bezpiecznika pirotechnicznego, wszystko już jest zależne tylko i wyłącznie od stanu i kondycji tej baterii i jej możliwości. Czyli to, czy wyjdziecie z tego samochodu, czy otworzą wam się drzwi, czy dodatkowe systemy ESRS, czy tam na przykład jakieś poduszki boczne, czy coś, co strzeli na przykład później sekwencyjnie niż to też już zadziała tylko i wyłącznie na podstawie tego akumulatora, tak? Bo w pierwszej kolejności zostanie zamknięty FIT, czyli zasilanie wysokiego napięcia, odłączony zostanie konwerter DC do DC i wszystko będzie już polegało tylko i wyłącznie na akumulatorze 12V i jego możliwościach. Dlatego właśnie między innymi nie zaleca się jeździć na akumulatorze rozładowanym, ale o tym też i o generacjach zaraz też troszeczkę powiemy. Więc to jest sprawa przeżyciowa, tak? Czyli w sytuacji, kiedy jesteście zamknięci w samochodzie, gdybyście nie mieli zasilania 12V, to na przykład w Tesli Model 3 i w Tesli Model Y wysiadanie z tyłu jest bardzo trudne. Dlatego ten akumulator bardzo często pełni funkcję ratowania wam życia. Tak? Możecie wtedy otworzyć klapę, palą się światła, macie dostęp do internetu, może zadziałać system SOS i wiele innych rzeczy. Oczywiście z drugiej strony też chciałem was upomnieć, że takie zasilanie z tego akumulatora do tak wymagających energetycznie samochodów jak samochody elektryczne, między innymi albo przede wszystkim Tesli, ono nie będzie długo polegało na tym. Także też ważnym jest to, żeby jak najszybciej doszło do waszego wydostania się z pojazdu, bo taki akumulator może wytrzymać od 15 minut do pół godziny maksymalnie, żeby zasilać te wszystkie systemy powiedzmy w pełni lub tak, żeby one były funkcjonalne. Prawdopodobnie drzwi jeszcze będziecie długo mogli otwierać, natomiast wszystkie komputery, systemy SOS i tak dalej zgasną w pierwszej kolejności, bo samochód sekwencyjnie odłącza coraz to bardziej zaawansowane systemy, na koniec pozostawiając te najbardziej life saving, czyli takie niezbędne do przetrwania człowieka, czy ewentualnego wydostania się z samochodu, czyli na przykład wciąż umożliwia wam otwarcie drzwi, ale już nie umożliwia skorzystania z infotainmentu, czy na przykład właśnie z systemu przywoływania pomocy SOS. Teraz parę słów na temat tego, jak to się zmieniało w samochodach elektrycznych, albo przynajmniej w Tesli postaram się to pokazać. Pokażę też przynajmniej jeden przypadek inny tutaj, który mamy akurat na stole, związany z akumulatorami niskonapięciowymi w samochodach elektrycznych. W międzyczasie pojawiło się też coś, co nazywamy napięciem średnim, czyli mid voltage. Mamy akurat Cybertrucka, więc będę w stanie na podstawie tego Cybertrucka też wam trochę na temat tego powiedzieć. Więc ogólnie w Teslach, pierwsze Tesle, które się pojawiły, i to był i Roadster, i Tesla Model S, były używane takie akumulatory. I w zasadzie to nie był zły wybór. Oczywiście to jest akurat zamiennik i o tym też trochę powiem, jak myśmy te zamienniki adoptowali w owym czasie. Ja sobie założę tylko rękawiczki. Więc na początku istnienia samochodów elektrycznych i poniekąd słusznie konstruktorzy Tesli wywiedli taki wniosek, że de facto samochód elektryczny korzysta z tego akumulatora niskonapięciowego w trochę sposób podobny do zasilacza awaryjnego, czyli UPS-a popularnie nazywanego. I w zasadzie mają rację, bo ten akumulator w zasadzie jest non-stop zasilany, albo prawie non-stop właśnie z tej baterii wysokiego napięcia. I też jest non-stop obciążany w momencie, kiedy jest użytkowany, tak? Czyli to nie jest takie używanie, jakie znamy z samochodów spalinowych, gdzie ten akumulator 12V, on w zasadzie używany jest sporadycznie. Jego jakby taki wydatek energetyczny duży, on jest tylko wtedy, kiedy uruchamiamy samochód. Później on tak naprawdę już niewiele nam zasila, czyli zasila tylko światła, ewentualnie jakiś prosty infotainment i parę innych drobiazgów. Kiedy w samochodzie elektrycznym on cały czas zasila dużo więcej rzeczy i pełni też tą rolę buforową, o której mówiłem. Więc tak naprawdę AGM na ówczesne czasy to było chyba najlepsze możliwe rozwiązanie. No i Tesla taki akumulator zastosowała. Natomiast Tesla oczywiście, jak to Tesla, musiała zrobić to po swojemu i w tych pierwszych samochodach, w Teslach Model S od 12 do 14 roku ten akumulator był zamontowany, przede wszystkim miał inną polaryzację. Samochody w Stanach Zjednoczonych mają polaryzację w ten sposób, czyli te klemy znajdują się w tym miejscu. No i my tutaj na rynku europejskim w owym czasie musieliśmy sobie radzić na różne sposoby. Na szczęście po 14 roku, kiedy pojawiły się Tesle dwusilnikowe, w tym po zdjęciu Franka mieliśmy łatwy dostęp do akumulatora i nawet odwracając klemy i zamieniając miejscami przewody byliśmy w stanie zamontować taki akumulator z europejską w cudzysłowie polaryzacją. Natomiast w starszych Teslach niestety trzeba było sobie radzić w sposób, ja to nazywam druciarski i my się do tego przyznajemy, że wtedy też tak działaliśmy. Myśmy stosowali tego typu adaptery. Czyli z takich miedzianych formatek po prostu konstruowaliśmy takie przedłużki, dzięki którym przenosiliśmy klemy na drugą stronę. Takie klemy właśnie i mogliśmy wtedy zastosować akumulator AGM o podobnym rozmiarze jak oryginalny Tesla, z nieco większą pojemnością i wydatnie lepszych producentów. Tak? Bo Tesla akurat już nie pamiętam co Tesla
w owym czasie stosowała. Akurat nie mamy w tej chwili takiego akumulatora. To jest akurat właśnie zamiennik, który wymienialiśmy klientowi na oryginał, ale to jest cały czas dobry akumulator, my go używamy do zasilania niektórych jakichś tam urządzeń zewnętrznych, żeby sprawdzić, czy działają funkcjonalnie, czy nie. Natomiast to były pierwociny tego, co myśmy w tym robili. Ja na przykład w swoim samochodzie jeszcze dodatkowo wyspawałem sobie z ABS taką obudowę, żeby to izolować, natomiast oczywiście to było niepotrzebne. Takie adaptery w zupełności wystarczyły i ciągle takich adapterów jeszcze dużo jeździ. Mało tego, niektórzy, którzy sprowadzają te Tesle, wciąż takie rzeczy robią. Następnym akumulatorem, który się pojawił w Tesli, był akumulator stosowany w Tesli Model X. To był chyba najgorszy akumulator, jaki był stosowany w Tesli. On jest przede wszystkim mały, dodatkowo on jest bardzo niefortunnie zabudowany w tym samochodzie. To jest tylko 40 Ah akumulatorek i w nim bardzo często dochodziło do erupcji gazów, czyli jak ten akumulator się zużywał, dochodziło do zasiarczenia. To wydzielał bardzo nieprzyjemny zapach i wydzielał bardzo dużo tutaj substancji przez odpowietrzenie. Jeżeli rurka za odpowietrzenie wypadła, to wszystko spadało. Dodatkowo ten akumulator, zresztą damy przebitkę, mamy materiał o wymianie akumulatora w Tesla Model X, to sobie zobaczycie. To powodowało, że ta cała budowa strasznie korodowała. Także ten akumulator stwarzał najwięcej problemów. Dodatkowo jeszcze, dosyć ważna informacja, bardzo ciężko było dostać akumulatory o tym właśnie formacie, o tym rozmiarze z tak dużymi klemami i trzeba było do tego jeszcze dokupować adaptery, bo standardowo te akumulatory występowały w wersji tak zwanej japońskiej, do której trzeba było takie jeszcze adapterki dokupować. Później pojawiły się akumulatory też nie najlepsze, ale bardziej wiarygodne, czyli akumulatory właśnie takie jak ten. To są akumulatory, które pojawiły się, tutaj mamy zresztą też wersję z Tesla Model S, to jest nowy akumulator do Tesla Model S poliftowej już, czyli od 15 roku w górę, a tutaj mamy akumulator do Tesla Model 3. Tak, 50 Ah, tam 45 akurat w tym wypadku, akumulatorek, też kwasowy. Tutaj też się do niego dopina, przepraszam, nie z tej strony, tylko z tej strony dopina się odpowietrzenie. No i tyle. I te akumulatory, one miały taką wytrzymałość na poziomie 3-4 lat. Pojawiał się błąd. Przez jakiś czas udawało się te akumulatory zastępować takimi właśnie zamiennikami. Natomiast Tesla później wraz z nowymi aktualizacjami doprowadziła do tego, że samochód dosyć dobrze i mocno bada, jakie ten samochód ma napięcia, jaki jest rzeczywisty amperaż takiego akumulatora i niestety ten błąd przy wymianie na taki akumulator aftermarketowy, błąd związany z akumulatorem wracał po pół roku. A znowu wrócę do tego, o czym mówiłem na samym początku, że akumulator jest cholernie ważny, szczególnie w sytuacji, kiedy macie sytuację kryzysową, kiedy dochodzi do wypadku, musicie mieć sprawny akumulator, dlatego nie warto oszczędzać i jednak zdecydowanie byśmy sugerowali, przynajmniej w Tesla Model 3, używać akumulatora oryginalnego. Te akumulatory dają nam taką pewność, że 3-4 lata spokojnie na tym akumulatorze jesteśmy w stanie przejeździć. No i tak naprawdę w okolicach roku 2021 w Tesli doszło do pewnej zmiany, aczkolwiek to nie jest zmiana, która nie była znana na rynku i o tym też trochę powiem. Tesla dokonała takiej dosyć dużej zmiany, czyli zaczęła stosować akumulatory niskiego napięcia litowo-jonowe. Ja tutaj mam akurat akumulator taki nasz eksperymentalny, który myśmy rozbierali, dlatego nigdy go nie zamontujemy w żadnym samochodzie. Dlatego będę też w stanie Wam pokazać, co jest w środku. No to też jest dosyć ciekawe, to przy okazji to otworzę. Już jest akumulator troszeczkę bardziej zaawansowany, który posiada własny BMS, który zarządza tymi ogniwami, które znajdują się pod spodem. Taki akumulator ma wiele zalet. Podstawową jego zaletą jest to, że jest dużo mniejszy, a ma bardzo podobny wydatek energetyczny jak te ciężkie akumulatory kwasowe czy nawet AGM. W zasadzie ciężko mówić o wadach takiego akumulatora, natomiast z pozycji użytkownika czy kogoś, kto kupuje samochód powypadkowy, największą jego wadą jest to, że on też ulega zablokowaniu w momencie zderzenia, tak? Czyli ten akumulator też ma funkcję bezpieczeństwa i w momencie, kiedy dochodzi do kolizji, to ten akumulator zapisuje crash w sobie, tak? Czyli taką informację, że samochód uległ wypadkowi i on udostępnia wydatek energetyczny na zewnątrz do pełnego wyczerpania, ale później już niestety nie jesteśmy w stanie z niego korzystać, chyba że tego crasha usuniemy. No i jeżeli mamy tego crasha, a z drugiej strony mamy akumulator głęboko rozładowany, czyli rozładowany do zera, te ogniwa, które tutaj się w środku znajdują, no to niestety większość ludzi naprawia to w ten sposób, bo oczywiście crasha, tak jak w większości urządzeń elektronicznych, można usunąć poprzez przywrócenie stanu Virgin, czyli takiego stanu dziewiczego tego urządzenia, czyli wgranie mu odpowiedniego oprogramowania bez crasha.
Natomiast żeby przywrócić jego funkcjonalność, trzeba go też naładować. Żeby go naładować, trzeba go naładować od tyłu, czyli większość ludzi niestety otwiera tą obudowę i ładuje ten akumulator od tyłu. To powoduje, że ten akumulator traci swoją integralność i niestety według naszych danych była też taka sytuacja, że jedna Tesla Model Y właśnie sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych miała taki akumulator naprawiany. To była jedna z pierwszych napraw, więc nawet nie wiem, jak to było robione. Być może to było robione jeszcze bardziej prymitywnymi metodami. Natomiast doszło do zapłonu samochodu właśnie poprzez taki akumulator. Także należy bardzo mocno uważać. To nie są żarty, to jest akumulator litowo-jonowy i w tej małej skrzynce jest skumulowane dużo więcej energii niż w takim akumulatorze. I ta energia się musimy pamiętać o tym, że tak samo jak w dużej baterii, w tej małej baterii też może dojść do thermal burstu. Także nie możemy ingerować za bardzo w strukturę i integralność takiego urządzenia. Natomiast są już technologie do naprawy tych akumulatorów bez otwierania ich, tak? Czyli możemy go po prostu zaprogramować bez niepotrzebnego otwierania obudowy. To jest na szczęście nasz akumulator eksperymentalny, więc on nigdy do obiegu więcej nie wróci. W innych markach te akumulatory też zaczęły przybierać trochę inne formy, trochę bardziej takie sprzyjające jakby producentowi i jego wyłączności w zakresie dostaw. Tu mamy akumulator akurat z Porsche Taycana 13,4 V, jeżeli dobrze pamiętam. I też jak widzicie on jest tutaj programowalny. Więc akumulator niskiego napięcia staje się dosyć mocną integralną częścią systemów. Jak widzicie, producenci starają się bardzo mocno ograniczyć możliwości ingerencji w tego typu urządzenia, zachęcając nas do używania urządzeń, które są dostarczane przez nich. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jeżeli zrobimy to poprawnie, wymienimy na urządzenie nowe lub takie, jakie jest rekomendowane przez producenta, no to wtedy, jeżeli cokolwiek się stanie, to producent ponosi rzeczywistą, a przede wszystkim moralną odpowiedzialność za jakiekolwiek problemy z tym związane. Natomiast jeżeli sami sobie zaczniemy takie akumulatory naprawiać, to tak naprawdę cała odpowiedzialność spoczywa na nas. Więc jeżeli sobie taki akumulator otworzymy, jeżeli sobie coś zmienimy i on będzie działał, to ok. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek nieprzyjemnej sytuacji, to odpowiedzialność moralna, jak i odpowiedzialność materialna jest po naszej stronie i bardzo proszę Was, żebyście o tym bardzo dobrze pamiętali. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten układ w Cybertrucku. Mamy za sobą akurat na szczęście taki egzemplarz. Zobaczcie, tutaj mamy taki system bardzo ciekawy. W Cybertrucku Tesla zastosowała po raz pierwszy akumulator niski, właściwie to się nazywa mid voltage, czyli średniego napięcia, 48V, który zasila nam obieg średniego napięcia w Cybertrucku. Dodatkowo wszystkie urządzenia peryferyjne, czyli takie jak lampy czy wszystko inne, jest zasilane 12V systemem poprzez dodatkową konwersję. Więc to jest bardzo ciekawy system. Postaram się też Wam pokazać na ekranie. Tesla na szczęście w swoim systemie serwisowym daje nam wizualizację tego, jak działa system niskiego napięcia czy średniego napięcia w poszczególnych samochodach, więc będę Wam w stanie to też omówić na ekranie. Oprócz tego, że macie tutaj statusy poszczególnych urządzeń i poszczególnych ich komponentów czy elementów, dodatkowo możecie sobie kliknąć na poszczególne urządzenia i dowiedzieć się, co to jest i w jakim obecnie jest stanie. Tutaj jeszcze taka rzecz bardzo, bardzo ciekawa, mianowicie w Cybertrucku dostajemy też taką fajną wizualizację. Konektor reference to się nazywa. Jest to dostępne też w serwis manualu. Natomiast tutaj mamy to w formie takiej, nie wiem, podróży 3D do wnętrza. Widzicie, to jest całkowity konektor reference. Taki klikamy na taką wtyczkę i widzimy dokładnie, jaka to jest wtyczka, jaką ma nazwę, gdzie ona się znajduje. Widzimy dzięki temu jakby przedstawieniu graficznemu 3D rozmieszczenia tych wiązek. Tutaj możemy sobie też to przesuwać. Jeżeli chodzi o bycie przyjaznym dla samodzielnych napraw, czy do tego, żeby poznać lepiej samochód, którym się jeździ, myślę, że Tesla jest jednym z wzorowych producentów samochodów. No i tutaj mamy z kolei, jak to jest pokazane w Tesla Model Y. Jak widzicie, jest pokazane tożsamo, natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, co się nazywa zupełnie inaczej, czyli mamy low voltage, nie mid voltage. No i mamy też pokazaną podobną dystrybucję. Też jak sobie klikniemy, to widzimy, z jakim komponentem mamy do czynienia. Także znowu jeszcze raz podkreślam, Tesla jest akurat takim producentem, który naprawdę udostępnia nam niesamowitą ilość informacji w zakresie tego, co się dzieje z naszym pojazdem i to od strony użytkownika. Nie trzeba być serwisem. Tak naprawdę jest to zwykły service mode, który każdy użytkownik ma dostępny. Słuchajcie, więc jeszcze raz podkreślam, system 12V jest bardzo ważny. Został skonstruowany dla Waszego bezpieczeństwa i po to, żeby też zapobiec niepotrzebnemu zużyciu energii w samochodzie elektrycznym. Tak, jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę dopowiedzieć, czyli jeżeli akumulator 12V będzie w złym stanie, będzie pobierał ponadnormatywnie energię z tej baterii,
to możecie doprowadzić do głębokiego rozładowania. I niestety są takie samochody, i w Tesli też to się ostatecznie prędzej czy później zdarzy, jeżeli ten akumulator będzie bardzo słaby i on będzie ciągle pobierał ponadnormatywną ilość energii, żeby się doładować, to będzie Wam dziennie zabierał bardzo dużo energii z dużej baterii, bo duża bateria będzie reagowała tak, że jeżeli będzie widziała, że 12V akumulator opada poniżej pewnego thresholdu i nie jest w stanie utrzymać samochodu w stanie uśpienia w sposób bezpieczny, to ona będzie mu dopożyczała energii cały czas. Jeżeli w takim stanie samochód będziecie zostawiać, to on z czasem, na przykład jeżeli zostawicie na 2-3 tygodnie na lotnisku, wyczerpie Wam całkowicie tą dużą baterię. Może to doprowadzić po prostu do uszkodzenia takiej baterii głównej, czy baterii wysokiego napięcia i może to się skończyć koniecznością naprawy lub wymiany takiej baterii. Na szczęście to nie jest częsty przypadek. Mimo wszystko zwracam Wam uwagę na to, aby dbać o akumulator 12V. Jeszcze uproszczając na sam koniec, po co w ogóle nam jest potrzebny ten system 12V? On jest potrzebny nam dlatego, że ogólnie w motoryzacji, w automotywie te wszystkie urządzenia peryferyjne, one są już tradycyjnie zasilane w systemie 12 lub 24V. W samochodach osobowych oczywiście głównie w systemie 12V. I po to, aby nie robić jakiejś gigantycznej rewolucji, zostały zastosowane właśnie tego typu urządzenia, zostały zastosowane konwertery DC do DC, czyli te, które konwertują energię prądu stałego o napięciu powiedzmy 400V, transferują na prąd stały 12V, po to, żebyśmy mogli obsługiwać te wszystkie peryferia, tą całą elektronikę, komputery i tak dalej, standardowym, tradycyjnym systemem 12V. Jak to będzie się zmieniać, zobaczymy. No tak jak już widzieliście, mamy tu Cybertrucka, który ma system 48V. Pojawia się też coraz więcej samochodów, które mają 48V systemy i oczywiście one są lepsze, jeżeli chodzi o transferowanie energii do coraz bardziej energochłonnych jednak urządzeń. Natomiast na tą chwilę cały czas opieramy się głównie na 12V. Teraz, jeżeli chodzi o dbanie o system 12V, pamiętajcie o tym, żeby dbać o zdrowie takiej baterii. Jeżeli Wasz samochód jest starszej generacji lub nie ma możliwości próbkowania akumulatora 12V, to po prostu sami sobie od czasu do czasu go sprawdźcie. Myślę, że mogłoby to stać się standardową procedurą na przykład w naszych przeglądach, że jeżeli przyjeżdżacie swoim Nissanem Leafem, Omodą, BYD, czyli samochodami, które być może nie mają tego systemu, albo po prostu ten system nie jest dla użytkownika dostępny, my po prostu taki akumulator wyciągniemy i dla Was go sprawdzimy. A ja dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania EV Repair, jak i naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. Trzymajcie się, cześć!